Najciekawsze jest jednak to, co wydarzyło się pomiędzy pierwszym a drugim etapem badań. Po analizie poprzedniej próbki Grzegorz rozpoczął własną diagnostykę. Ostatecznie okazało się, że źródłem problemów był zużyty wtryskiwacz. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj wracamy do BMW z serii 5 G31 z silnikiem B47D. To już drugi etap badań tego samochodu. Tym razem będzie to szczególnie ciekawy materiał, ponieważ po analizie poprzedniej próbki właściciel zdiagnozował i usunął usterkę układu zasilania. Dzięki temu sprawdzimy, czy naprawa rzeczywiście przełożyła się na kondycję oleju silnikowego. Co ważne, na końcu odcinka spróbujemy odpowiedzieć na praktyczne pytanie: jakie wnioski mogą wyciągnąć właściciele silników BMW B47 eksploatowanych w podobnych warunkach? Autorem eksperymentu jest ponownie Grzegorz. W ramach przypomnienia Grzegorz prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie dokumentuje eksploatację swoich samochodów i pokazuje różne aspekty techniczne związane z ich użytkowaniem. W przesyłce znajdują się dwie próbki: olej świeży oraz olej przepracowany po przebiegu 7460 km. Szczegółowe informacje o samochodzie, sposobie użytkowania oraz zastosowanym oleju wyświetlę za chwilę na ekranie. Najważniejsze informacje są następujące. BMW 520 xDrive G31 z silnikiem B47D i układem miękkiej hybrydy 48V. Przebieg samochodu około 251 tysięcy km. Samochód pokonuje głównie długie trasy, udział miasta to około 5%. Olej wymieniany jest regularnie co około 10 tysięcy km. Najciekawsze jest jednak to, co wydarzyło się pomiędzy pierwszym a drugim etapem badań. Po analizie poprzedniej próbki Grzegorz rozpoczął własną diagnostykę. Ostatecznie okazało się, że źródłem problemów był zużyty wtryskiwacz. Wymieniony został komplet wtryskiwaczy, wykonano płukanie silnika i rozpoczęto nowy cykl eksploatacji. Efekt? Od naprawy samochód przejechał około 10 tysięcy km. Błędy już nie wróciły, a średnie zużycie paliwa spadło ponad litr na 100 km. Dzisiejszy materiał pokaże więc, czy poprawę widać również w kondycji oleju silnikowego. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Standardowo sprawdzimy lepkość, test bibułowy oraz analizę w podczerwieni. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. W tym miejscu przedstawione są dane niezbędne do identyfikacji bazy olejowej zastosowanej w analizowanym produkcie. Kluczową rolę odgrywają tu numery CAS, Chemical Abstract Service, przypisane do poszczególnych składników chemicznych oleju. Na ich podstawie można określić, do jakiej grupy baz olejowych, API od 1 do 5, należą wykorzystane komponenty. Sposób interpretacji numerów CAS oraz metoda przypisywania ich do konkretnych grup bazowych zostały szczegółowo omówione w dwóch osobnych materiałach wideo, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, aby lepiej zrozumieć proces identyfikacji bazy olejowej na podstawie danych z kart charakterystyki. Na ekranie wyświetla się teraz informacja, do jakiej grupy bazy olejowej przypisałbym analizowany olej na podstawie zidentyfikowanych składników. Jeśli w publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na branżowych forach i portalach poświęconych analizom olejowym, znajdują się raporty z badań tego konkretnego oleju, również zostaną one w tym miejscu wyświetlone jako materiał uzupełniający. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie.
To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Co ciekawe, próbka oleju świeżego tym razem pochodzi z 20-litrowej beczki. Zarówno nowy, jak i ten użyty są właśnie z beczki. Zrobimy zatem dodatkowe porównanie do poprzedniego etapu. Wtedy występował olej z pojemnika 5-litrowego. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 65,8 w 40 stopniach oraz 11,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Zgodność w 100 stopniach Celsjusza niemal idealna, różnica w 40 stopniach na poziomie 3%, czyli umiarkowana. Porównując zmierzone lepkości do poprzedniego etapu, to widzimy, że tym razem wartości są zauważalnie niższe. Czyli obserwujemy niewielką różnicę pomiędzy olejem pobranym z opakowania jednostkowego, a olejem z beczki 20-litrowej. W badaniu lepkości oba produkty mieszczą się bardzo blisko deklaracji producenta, jednak olej z butelki wykazuje nieco wyższą lepkość, podczas gdy próbka z beczki jest minimalnie niższa. Różnice są niewielkie, ale zauważalne i znajdują odzwierciedlenie również w widmach FTIR, gdzie widoczne są delikatne odchylenia intensywności pasm. Najprawdopodobniej wynika to z naturalnych różnic między partiami produkcyjnymi, nieznacznej zmienności procesu mieszania lub niepewności pomiarowej. Nie są to jednak różnice, które wskazywałyby na inny produkt czy pogorszoną jakość oleju. Dodatkowo można jeszcze odnieść te wyniki do tego, co wyszło w innych badaniach, raporty dostępne w sieci, np. ten. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 65,4 w 40 stopniach oraz 11,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Liczymy zmiany procentowe. W poprzednim etapie było bardzo dobrze, a w tym jest wręcz idealnie. Z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych sytuacja wygląda bardzo dobrze. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie.
Przeglądamy raport, jakie wnioski. Metodą porównawczą wyświetlam raport z tego oraz poprzedniego etapu. Zanieczyszczenia stałe było 8, jest 6, czyli poprawa. Ogólna kondycja oleju była nota 6, teraz 5. Woda i paliwo również wypadają lepiej w tym etapie. Bardzo ładnie sprawdził się w tym przypadku test IDEA jako narzędzie do zróżnicowania stopnia przepracowania. Zobaczmy teraz, jakie wyniki otrzymano w oparciu o test R2D. Pierwsza bibuła, delikatnie lepiej w aktualnym etapie. Druga bibuła, również lepszy wynik w aktualnym etapie. Trzecia bibuła, porównywalne wyniki. Tutaj warto podkreślić jedną rzecz, dobrze widoczną na zdjęciach zrobionych w świetle UV. To jest diesel, zaraz w podczerwieni zobaczymy, że sadzy jest nadal stosunkowo dużo. Gdy dyspergatory zaczynają pracować blisko granicy swoich możliwości, sadza nie rozkłada się już całkowicie równomiernie. W efekcie na granicy dyfuzji powstają takie ciemniejsze skupiska i postrzępione brzegi, bardzo dobrze tutaj widoczne. Czyli już z samej bibuły rysuje się następujący wniosek. Olej jest jeszcze sprawny, ale największym ograniczeniem pozostaje ilość produktów spalania, głównie sadzy, a nie degradacja chemiczna samego oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Zaczynamy od sadzy. Nadal jest jej stosunkowo dużo, tak jak wspominałem wcześniej, jednak w porównaniu z pierwszym etapem widać wyraźną poprawę. To kolejny sygnał, że proces spalania przebiega korzystniej niż wcześniej. Podobny obraz obserwujemy dla pozostałych parametrów. Poziomy oksydacji, nitrooksydacji, sulfonowania oraz degradacji dodatków są niższe niż w pierwszym etapie. Różnice nie są spektakularne, ale są konsekwentne i widoczne praktycznie w całym widmie. Na taki wynik mogły wpłynąć dwa czynniki. Po pierwsze, olej przepracował około 2000 km mniej. Po drugie, pomiędzy etapami usunięto usterkę układu wtryskowego, która wcześniej pogarszała proces spalania. Najprawdopodobniej obserwujemy efekt obu tych czynników jednocześnie. Najważniejszy wniosek jest jednak prosty. Drugi etap pokazuje wyraźnie spokojniejszy przebieg degradacji oleju niż pierwszy, co dobrze koresponduje z informacjami przekazanymi przez Grzegorza po wykonanej naprawie. W sekcji z podsumowaniem na początku krótkie sprostowanie. W poprzednim odcinku syntetyczny miernik końcowy został podany zbyt optymistycznie, ponieważ nie uwzględniono wysokiego poziomu sadzy. W tym materiale wskaźnik został skorygowany i opiera się już na prawidłowo przeliczonych danych. Podsumowując dwa etapy badań, wskaźnik zbiorczy w drugim etapie wyniósł 82%, czyli praktycznie osiągnęliśmy poziom, który uznaje za optymalny moment na wymianę oleju. To wynik lepszy niż po pierwszym etapie, gdzie olej przepracował około 10 tysięcy km i wykazywał wyraźnie większą degradację. Analiza poszczególnych parametrów potwierdza poprawę, nadal obserwujemy podwyższone poziomy sadzy, jednak praktycznie wszystkie wskaźniki degradacji są niższe niż wcześniej. Trudno jednoznacznie rozdzielić wpływ krótszego przebiegu od efektu wymiany zużytych wtryskiwaczy, ale oba czynniki z pewnością zadziałały na korzyść. Najważniejszy wniosek ma charakter praktyczny. Jeżeli posiadacie silnik z rodziny B47 eksploatowany głównie w trasie, to ten materiał pokazuje, jak duży wpływ na kondycję oleju i całego układu może mieć nawet niewielkie pogorszenie jakości spalania. Regularna analiza oleju może pomóc wykryć problem znacznie wcześniej, zanim doprowadzi on do kosztownej awarii silnika. Jeżeli chcielibyście porównać kondycję oleju we własnym samochodzie z wynikami prezentowanymi na kanale i sprawdzić, czy wasz silnik zachowuje się podobnie, istnieje możliwość zakupu samego testu IDEA. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu mailowego, adres znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Grzegorzowi za przesłane próbki, szczegółową dokumentację oraz opis wykonanej naprawy. Dzięki temu cały eksperyment ma nie tylko wartość poznawczą, ale również bardzo praktyczną dla użytkowników podobnych jednostek napędowych. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!